Jak przygotować się do prowadzenia procesu? Ja myślę, że doradca powinien się przygotować do procesu i powinien się przygotować do każdego spotkania, do każdego etapu. Zabrzmi to dosyć śmiesznie, ale powinien być wyspany, wypoczęty, zaangażowany. Między jednym spotkaniem a drugim powinien mieć przerwę, powinien być najedzony, powinien się napić wody, herbaty, kawy, czegokolwiek bądź i rozpoczynać każde spotkanie tak, jakby było ono nowe, ze swoją świeżością i ciekawością. Pierwsza rzecz jest tak naprawdę wyszkolić i dobrze poznać metodę, rozumieć, czemu ona służy, do czego ją można wykorzystać. Ważna rzecz jest ćwiczyć. Ćwiczyć na sobie, ćwiczyć na kolegach. Ważne też jest to, że jeżeli doradca zdecyduje się, żeby korzystać z tej metody i idzie pierwszy raz na spotkanie z drugą osobą i pierwszy raz będzie korzystał z tej metody, żeby powiedzieć: ja mam taką metodę. Wydaje mi się, że ona może się tutaj przydać, że możemy z niej skorzystać, ale potrzebuję też pana czy pani współpracy w tym zakresie. Ja wykonuję to pierwszy raz, mam doświadczenie w pracy z innymi narzędziami i też potrzebuję pewnej takiej elastyczności i otwartości. I wdzięczna będę na wszelkie wskazówki, sugestie, co ja mogę zrobić inaczej, tak żeby to służyło pani, panu. Ja uważam, że warto być szczerym i otwartym i też korzystać z tego, co nam mówią drugie osoby, bo to jest dla nas tak naprawdę źródło informacji do naszego rozwoju i to wzbogaca nasz warsztat. Jak prowadzić proces? No to, o czym musimy pamiętać, taki jest cel tej rozmowy. Do czego tak naprawdę zmierzamy. I musimy pamiętać o tym, jaką gotowość ma osoba, z którą rozmawiamy, żeby odpowiedzieć na zadawane pytania. W jaki sposób stosować wywiady? W bilansie kompetencji posługujemy się dwoma rodzajami wywiadów. Jest to wywiad biograficzny i wywiad behawioralny. I moja pierwsza wskazówka jest taka, żeby dobrze znać te narzędzia i wiedzieć, do czego one służą, bo to są zupełnie dwa różne sposoby pracy, dwa zupełnie innego typu sposoby zadawania pytań i kompletnie mają inne cele. Więc moja pierwsza wskazówka jest tak naprawdę wiedzieć, jakie narzędzie mamy, do czego ono służy i jak ja się mogę nim posługiwać. Druga wskazówka jest taka, żeby przygotować klienta do tego, żeby mu wytłumaczyć, w jaką on podróż w tej chwili z nami, że tak powiem, rozpoczyna. Nie wyobrażam sobie, że siada przede mną druga osoba i ja nagle do niej mówię: proszę mi opisać jakąś sytuację w pracy, w której pani miała tam jakieś określone zadanie, porozmawiamy o niej. Nie, trzeba tak naprawdę klientowi wytłumaczyć, że wchodzimy teraz w pewien tryb pracy, w pewien sposób rozmawiania i czemu on służy, żeby ta osoba nie była zaskoczona, żeby ona się po prostu czuła bezpiecznie. Myślę, że to jest szczególnie ważne przy też wywiadach biograficznych, które dotykają różnych aspektów życia, czyli wytłumaczenie o sobie, do czego my zmierzamy, dlaczego korzystamy z takiego narzędzia, czemu ono służy, jakiego typu pytania ja będę zadawać i tak naprawdę można zakontraktować się na pewien sposób rozmowy w tym typie wywiadu. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy wywiadem biograficznym a behawioralnym? No myślę, że różnic jest wiele. Tak naprawdę to są dwa różne narzędzia, które służą kompletnie innym celom. Więc jeżeli one służą innym celom i używamy ich do zupełnie czegoś innego, to zadajemy wtedy zupełnie inne pytania. Te pytania są inaczej formułowane. Jest inna dynamika tych wywiadów. Używamy pytań w wywiadzie behawioralnym i w wywiadzie biograficznym do tego, żeby uzyskać, bym powiedziała, inny rodzaj treści. Sięgamy po innego rodzaju doświadczenia drugiego człowieka i żeby może nie przytaczać tutaj i nie pokazywać, jakie to mogą być pytania i jaka jest dynamika, posłużę się metaforą latarki. Proszę sobie wyobrazić, że latarka ma dwie funkcje. Jedna to jest taki bardzo mocny, ostry, oświetlający jeden punkt snop światła. No i to jest właśnie wywiad behawioralny. Druga latarka, czy tam drugi rodzaj światła, to jest światło szerokie. Bym powiedziała takie delikatne, nie ostre. Takie światło, które pomaga nam zobaczyć dosyć dużo w ciemności albo też o zmierzchu,
ale to nie jest światło, które zaskakuje. To nie jest światło, które w jakiś sposób jest światłem takim mocnym. I bym powiedziała właśnie, że to jest wywiad biograficzny. On ma być spokojny, on ma być bezpieczny, on ma być w jakiś sposób delikatny, w tym sensie, że nie narażający na przykre doświadczenia. Także chyba już tu widać, jakie są różnice. Jakie inne narzędzia można zastosować w procesie? Ja bym powiedziała, że adekwatnych do sytuacji. Ja uważam, że dobry doradca to jest taki, który naprawdę wie, z czego ma skorzystać, ma to pod ręką, ale też potrafi się zastanowić i wybrać takie narzędzie, które w danej sytuacji ma w jakiś sposób pomóc, ma być użyteczne. Nic gorszego, jak stosować pewne narzędzia, jakieś metody, tak dla ich stosowania. Metod pracy z drugą osobą jest bardzo dużo. Ja tak naprawdę lubię stosować pewien taki sposób przeformułowywania treści. Ludzie mają tendencję do tego, żeby mówić, nie wiem, używając zaprzeczeń, być raczej w takich deficytach. Ja korzystam z tego, że staram się zawsze przeformułować, że to jest jakiś zasób, pokazać różnice. Można stosować parafrazy, można klaryfikować, można podsumowywać. Także zabiegów jest wiele. Natomiast ja uważam, że najlepsza metoda to jest taka, która się sprawdza i z którą osoba, która ją stosuje, czuje się dobrze w sposób naturalny.